Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie i nie było już nikogo. Moi drodzy, zwiedziliśmy sobie pięterko, odwiedziliśmy wszystkie pokoje, zebraliśmy kilka ważnych notatek, które przeskanowaliśmy do swojego notatnika i je przeczytaliśmy. Są to m.in. zaproszenia dla wszystkich gości od państwa Owenów. Co ich wszystkich łączy ze sobą, to że wszyscy się znają z tą samą rodziną. Moi drodzy, obstawiam, że wszystkiego i tak nie przejrzałem na piętrze, dlatego będziemy musieli się tam ponownie wrócić i wyjść m.in. na balkon, przy okazji może jeszcze coś w pokojach znajdziemy, ale na tą chwilę zeszliśmy na parter i postaram się tutaj dokładnie rozejrzeć. Też chciałem wam powiedzieć taką pewną informację, że ten odcineczek będzie krótszy niż zwykle, z tego względu, że muszę jeszcze wyjechać do zaprzyjaźnionej OSP, bo organizuję jakiś tam piknik strażacki itd. I zostałem poproszony o nakręcenie jakiegoś tam filmiku promocyjnego czy coś w tym stylu. Dlatego też się będę troszeczkę streszczał z nagraniem tego odcinka, żeby tam zdążyć. A jestem umówiony na godzinę 18, a nagrywam przed godziną 17, więc zapewne też ten odcinek zmontuję dopiero po powrocie. Dobra, tutaj mamy coś, do czego nie mamy, nie wiem, być może jakiś świec, bezpieczników itd. To gdzie w takim razie miałbym się udać? Tutaj mamy ten salon gier, gdzie byliśmy wcześniej. I grało tych dwóch typków. Te drzwi są zamknięte. A teraz są otwarte. Okej, dobra, mamy jakąś biblioteczkę. Wargrave on Justice. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Dobra, mamy tutaj pełno książek. Którąś mogę zabrać. O! Książka Nadbrzeżne ptactwo Devon. Może coś jeszcze będę mógł wziąć. Tylko muszę te półki dokładnie przeskanować. Ale chyba już nie. Tylko jedno mogłem zabrać do ekwipunku. Dobra, mamy mapkę. Wyspa Rozbitków. That's Shipwreck Island. Those currents appear quite deadly. Prądy płyną od prawej strony do lewej strony. Uwaga, silne prądy czynią pływanie niebezpiecznym. Sticklehaven. Hopefully I'll live to see the place again. Czyli rozumiem, że stąd przypłynęliśmy tutaj. Na stoliku nic nie leży. A rather beautifully made globe of the world. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten globus jest otwierany i w środku znajduje się barek taki z alkoholem. Zabrałem lampę do ekwipunku. Wziąłem też jakiś stempelek. Mapka, wizytówka. Kurde, sporo tych elementów. Taśma klejąca. The drawer is locked. Szuflada jest zamknięta. Mamy rolkę taśmy klejącej, karta. Let me examine this further. Potężni przyjaciele. Pragnie rzucić nieco światła na sprawę, kwiecistą mową zyskać możesz przyjaciół. Państwo Owen. Mapa Wyspy Rozbitków. This could use a closer look. Okej, ogród, dom, pasieka, sad. Skała statków. Stara wioska. Stempel. Nothing else to see about that. Mamy też poduszeczkę z tuszem. There is no cause for that. Nie mogę odbić stempelka, okej. Property of Teresa Robson. I transcribed the interesting passages into my notebook. Przepisałem jakieś notatki z książki do ekwipunku. Nadbrzeże ptactwa Devon. Strona 8. Dobra, ile mamy tutaj stron do przeczytania? Całkiem sporo. Nie będę tego teraz czytał, ale możecie sobie spauzować film i na spokojnie to przelecieć. Gdybym miał więcej czasu, pewnie bym to zrobił. A nie chcę pół odcinka tracić na czytanie notatek. Tym bardziej, że naprawdę pewnie będziemy mieli sporo miejsc do odwiedzenia.
Kolejna książka trafiła do mojego ekwipunku. I kolejna. Jeszcze jedna. Czyli wzięliśmy 4 książki z tej półki. Dobra, co my tutaj mamy? Książka Śluzy panamskie. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Książka Żegluga na wodach Florida Keys. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Książka Bezpieczna żegluga wokół południowej wysp. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Biblia Króla Jakuba. Ale my wzięliśmy 4 księgi. A tak naprawdę tylko 3 mogłem... Raz, 2, 3. Aha, dobra, 3. Śluzy panamskie. Strona 11. Bezpieczna żegluga wokół południowej wyspy. Żegluga na wodach Florida Keys. Dobra, notatki zrobione, notatki przeczytane. Coś mogę wziąć ze stolika. O, kolejny dziennik. Normally, I would never violate someone's privacy this way. However, given the circumstances, I will examine the entries for clues and transcribe any passages I find pertinent. Kolejny dziennik trafił do mojego ekwipunku. Wycinek z prasy. Notes Blaira, pamiętnik pani Robson. Czyli obstawiam, że to trafiło do mojego ekwipunku w tym momencie. W przyszłym odcinku będę mógł coś więcej powiedzieć na temat tych notatek, bo skupię się, kiedy będę montował odcinek. Wtedy na spokojnie sobie to wszystko przeanalizuję. Okej. Tu już byliśmy, stąd zabraliśmy wszystkie elementy, które The drawer is locked. były mi potrzebne. To go out in that storm now would be reckless and foolhardy. Wyjść na zewnątrz nie mogę, ale za to z góry będę mógł. Rozejrzeć się przynajmniej po tym balkonie. Interesting ashtray. Birds everywhere. I can't open it. It's locked. Ktoś zamknął na klucz. Dobra. Czy będą gdzieś jeszcze jakieś pomieszczonka na parterze, które będę mógł odwiedzić? Aha! With my ear against the door, the conversation becomes quite clear. Did anyone else see the poem over the fireplace? 10 Little Sailor Boys? Yes, I saw it. And here before us as the centerpiece of our table are the 10 little sailor boys themselves, all looking correct and polished. I like a neat and tidy house, Your Honor. Robson, the man who built this house, was a sailor. Perhaps Mr. Owen inherited them from him. Another question for Mr. Owen. As I remember, the rhyme was about soldier boys. Highly inappropriate, as I recall. There are many variations. You seem to know quite a bit about it, Miss Claythorne. I was a governess before seeking secretarial work. Governesses spend a lot of time with nursery rhymes. All gratuitously gruesome, if you ask me. So much violence in the world today. Sometimes violence is necessary, Miss Brent. There speaks a soldier for you. A realist, Miss Brent, not a dreamer. If action needs to be taken, I, for one, am fully prepared to take it. How does the famous rhyme go, Miss Claythorne? Must we harp on this topic at dinner? Miss Brent may be right, Mr. Marston.
The rhyme is a bit gruesome. It's there over the fireplace in the parlour if you care to have a look later. If you think so. Excellent meal, Rogers. My compliments to both you and your good woman. You've done your employers proud. Thank you, sir, ladies and gentlemen. Most gratifying, I'm sure. After dinner drinks will be served in the front parlour. Ladies and gentlemen, silence please. This is your host, UN Owen. You are charged with the following indictments. Edward George Armstrong, that you did upon the 14th day of March 1925 cause the death of Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Brent, that upon the 5th of November 1931 you were responsible for the death of Beatrice Taylor. William Henry Blore, that you brought about the death of James Stephen Landor on October 10th, 1928. Vera Elizabeth Claythorne, that on the 11th day of August 1935 you killed Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, that upon a date in February 1932 you were guilty of the death of 21 men, members of an East African tribe. John Gordon Mackenzie, that on the 4th of January 1917 you deliberately sent your wife's lover Arthur Richmond to his death. Anthony James Marston, that upon the 14th day of November last you were guilty of the murder of John and Lucy Combs. Thomas Rogers and Ethel Rogers, that on the 6th of May 1929 you brought about the death of Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, that upon the 10th day of June 1934 you were guilty of the murder of Edward Seaton. Prisoners at the bar, have you anything to say in your defense? Doctor! Only fainted, Rogers. I'm sure she'll be fine. Narracott, you get my bag from my room? Yes, of course. Stout fellow. Marston, in a moment I'll want help to get her to her room. Of course. Behind the kitchen, is it, Rogers? Yes, sir. Thank you, sir. You can use that door. Czyli musimy przynieść torbę lekarską z piętra, okej. Ktoś tu zemdlał. Please, Narracott, I need my bag as soon as possible. Dobra, pójdziemy, ale najpierw rozejrzymy się na dole. Nam się wcale tak mocno nie spieszy. A place for everything and everything in its place. Ale już wiem, dlaczego ci wszyscy ludzie się znaleźli na tej wyspie. Wszyscy są odpowiedzialni za czyjeś morderstwo. Tutaj mamy kuchnię. Dobra. Wydaje mi się, że stąd chyba wszystko zabraliśmy. Który to był pokój doktora? Już nie pamiętam. I co, po raz kolejny mam wchodzić do wszystkich pokoi po kolei? Być może. I don't need it. And I'm no pack rat. Nie jest mi to potrzebne. Szkoda, że te szuflady nie są klikalne. It would certainly be noticed if I rifled through his luggage. I better not. Ale wiecie, jeszcze dokładnie się tutaj rozejrzę. Może są jakieś elementy, które pominąłem. Tym łazienkom też się tak dokładnie nie przyglądałem. Dobra, mamy torbę. Torba lekarska Armstronga. Wiecie, czego mi brakuje w tej gierce? Tego dziennika, o którym wspominałem. Co czyni, że ta gra jest naprawdę trudniejsza niż ta, którą ogrywaliśmy niedawno. Mimo tego, że jest to starszy tytuł.
This clock has stopped. Polished marble spheres and some books. Nothing worth investigating further. Nic wartego uwagi. A radiator. You can't have enough of them, really. Dobra, my się znajdujemy tutaj 8 sierpnia, a aura pogodowa jest taka, jakby, nie wiem, był to wrzesień albo coś takiego? Tile and marble. Quite expensive from the look of it. Naprawdę jest ponuro. Chociaż takie, wiecie, wakacyjne burze, nie? I don't think going through that would help. Either he's innocent, in which case I'd be grossly invading his privacy, or he's guilty, and surely wouldn't be daft enough to leave any evidence in his luggage. Tak, to było zdjęcie, które oglądaliśmy. This is a fairly sparse makeup case. Vera isn't the type to use much makeup, though. Ale nic przy tym zrobić nie mogę, nic z tego wziąć też nie mogę. It would certainly be noticed if I rifled through her luggage. I'd better not. Jeszcze musimy wyjść na balkon. O, coś wziąłem. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Dobra, co my wzięliśmy? Medyczna karta ostrzegawcza. Let me examine this further. Medyczna karta ostrzegawcza do tych, których może to dotyczyć. Uprzejmie zawiadamiam, iż moja pacjentka, panna Emily Caroline Brand, jest silnie uczulona na jad insektów, szczególnie pszczół i os. Ma ona zawsze przy sobie dawkę epinefryny. W przypadku żądlenia należy ją jak najszybciej wstrzyknąć i niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Okej, warto to wiedzieć. This is quite a makeup supply. Emily must be more concerned with aging than she lets on. Czyli widzicie, dokładnie się nie rozglądałem tutaj na górze. Skoro pominąłem jakieś elementy. It would certainly be noticed if I rifled through her luggage. I'd better not. Ale to jest też wkurzające, co mówiłem w poprzednim odcinku. Nie da się przyspieszać dialogów. Ten pokój wygląda, jakby nie był zamieszkany. I see nothing remarkable. Nic ciekawego. I see nothing remarkable. Ale zobaczcie, jaki ten kibel jest wielki. Biorąc pod uwagę fakt, że no nasz bohater... Ja pierdzielę, on by mógł tam wpaść spokojnie. Dlaczego tu jest zbliżenie na ten pasek? Może ja też będę mógł tutaj coś odciąć? Tak jak było to w przypadku poprzedniej części, kiedy odcinaliśmy pasek z walizki. Dobra. Obszedłem sobie tak naprawdę wszystko dookoła. A, na balkon jeszcze chciałem wyjść. Zrobię to teraz, bo zapomnę. Mam nadzieję, że z tego pokoju będzie wyjście. Tu dalej nie przejdziemy. Another seabird. This one looks like an albatross. Shocking.
Teleskop, który trafił do mojego ekwipunku, jak i trójnóg. A hawk with a fish in its talons. The bird theme is starting to get to me. Tu nie ma wyjścia na balkon. I tu również. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że to wszystko. Schodzę w dół. O, poczekajcie. Mrs. Rogers needs my help. I'd best try to find Dr. Armstrong's medical bag and deliver it to him immediately. Torby udało nam się znaleźć, ale interesuje mnie ten gramofon, bo była też mowa coś o płycie winylowej. O! Wziąłem dużą lampę próżniową. Ja chyba wiem, gdzie to będę mógł włożyć. This could use a closer look. Hello. Goodbye. I wonder what's recorded on this side. Może to sprawdzimy? I'm pleased to see at least one of you has thought to turn the record over. Any good house party should include party games. This weekend is no exception. I have devised several little games of the mind to challenge your wits, and I hope you find the rewards for each to be worth the effort. You'll have to discover my little amusements on your own, however. I've scattered them all over this delightful island retreat. I hope that you will find them suitably entertaining. Okej. I płyty już nie mogę zabrać. I won't do that. Czyli odsłuchałem wiadomość i nie mogę już jej z powrotem zabrać do ekwipunku. Okej. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Mrs. Rogers needs my help. I'd best try to find Dr. Armstrong's medical bag and deliver it to him immediately. It's tightly locked. Zamknięte na amen. Tu jest biblioteczka. Ale tu też ich nie ma. To gdzie oni się wszyscy podzieli? Myślałem, że będą w głównym holu. Do kuchni nie poszli. Na górze ich nie było widać. O, Perhaps we can talk later. For now, I must see to my patient. Perhaps we can talk later. For now, I must see to my patient. dobra, mamy torbę. Thank you, Mr. Narracott. I am in your debt. Perhaps we can talk later. For now, I must see to my patient. Jest moim dłużnikiem. To co w takim razie mielibyśmy teraz zrobić? Tak jak mówię, brakuje mi tutaj dziennika. Mamy zakodowaną wiadomość. Też się zastanawiam, w jaki sposób miałbym to rozszyfrować. Nothing else to see about that. This could use a closer look. Dobra. Czy wy pamiętacie, w którym pokoju my to znaleźliśmy? Może tam będą jakieś wskazówki? To był na pewno pokój z szufladą.
Nie, to na pewno nie był ten pokój. Jeden z dalszych. Być może tu. Ale tu też się przed chwileczką wszędzie rozglądaliśmy. Albo to było tu? I'd guess Owen made sure no clocks in the house are working. This one is stopped. Szkatułka, kaloryfer i nic poza tym. Nie, zdecydowanie to jest spokój kobiecy. It's a small waste paper bin. It's empty. W koszu na śmieci nic nie ma. Bez kitu, nie pamiętam, w którym pokoju my znaleźliśmy ten szyfr. O! Coś jeszcze znalazłem. Szyfr dekodujący, to był chyba ten pokój. This bears a closer look. Król Jakub, pieśń nad pieśniami. Czekajcie, czy to nie jest Biblia? They don't get along. Te elementy do siebie nie pasują. This is certainly a clue of some sort. I copied the contents into my notebook. Dobra. Odszyfrowana depesza. Udało mi się rozszyfrować tajną depeszę, którą znalazłem w pokoju Marstona. Marston, chatyska na miejscu. Kontynuuj misję. Zabezpiecz nadajnik na zachodniej Hoi. Upewnij się, iż wysyła sygnały lokalizacyjne. Czerwona kontrolka musi migać. Upewnij się, że na wyspie nie ma brytyjskich agentów. Nasz agent zdobył szyfr do sejfu. L28, P11, L49. W grocie znajduje się baza testowa nowej broni. Punkt dostępny nieznany. Zbadaj to i wyślij sygnał, gdy będziesz gotowy do ewakuacji. Marston jest szpiegiem, kto by pomyślał. Czy my widzieliśmy gdzieś tutaj jakiś safe w tym hotelu? Chyba nie. Ale z drugiej strony przyszła mi teraz myśl do głowy. No bo udało mi się zdobyć też te dwie lampy. Obstawiam, że będę mógł je włożyć do tamtej maszyny, która znajduje się gdzieś tutaj. Now, Rogers, tell us about that extraordinary voice. It was Mr. Owen, sir. In his letter, he wrote to me to put it on the gramophone once you were all settled in here after dinner. That was Mr. Owen's voice? You doubt that it was? No. I thought I recognized it. I'm sure I'm mistaken. A disgraceful practical joke. You think it was a joke? What else could it be? I will need to hear more evidence before offering an opinion. Mr. Marston and I carried Mrs. Rogers to her room. I gave her a mild sedative. She's resting comfortably. Whoever it was on that recording, that person knows or has taken the trouble to find out a good deal about us all. He was correct about Seaton. I presided at the trial, but all I did was execute a guilty man. I remember the case. As I recall, there was some talk. Happily, guilt and innocence are decided by those of us qualified to make a judgment, not by gossip. Of course, there is one omission in that recording. Mr. Narracott, of course. Although to hear Mr. Blore tell it, he might have earned a place on that list had Mr. Owen been so inclined. Czy zarzuty wobec pana są prawdziwe? Any truth to the accusation against you? It's a matter of interpretation, you understand. But I'd have to say, yes. Powie mi pan, jak to się stało? Will you tell me how it happened? Elderly woman. Whatever.
I'd been up all night with an emergency case. My nerves were shot, hands shaking. But I had to operate. I had to try and save her. I had a pick-me-up or two to steady myself, but I bungled it. It wasn't the drink, I swear. It was an accident. Could have happened to anyone in my profession. Co pana sprowadziło tutaj na Wyspę Rozbitków? What brought you here to Shipwreck Island? Owen sent me a note, asking me to have a look at his wife, who's been suffering from arthritis and muscle spasms. Co to były za plotki o sprawie tego Setona? What was the gossip concerning the Seaton case? I'm not one to spread gossip to just anyone about a man as distinguished as Justice Wargrave. If I was certain about it, perhaps. But I'm not. That is all for now, Dr. Armstrong. Porozmawialiśmy sobie z dr Armstrongiem. O! Ale mnie interesuje to. It's got power, but it still doesn't seem to be working. Ciekawe. Wygląda tak, jakby brakowało jeszcze tutaj czegoś. Czy w oskarżeniach wobec pana jest ziarno prawdy? Any truth to the accusation against you? I remember Seaton perfectly well. Playwright, charged with the murder of a chorus girl. He was found guilty, hung himself in his cell 3 days later, saved the Crown the expense of doing it for him. Good evening, Judge. Czy w zarzutach wobec pani jest ziarno prawdy? Any truth to the accusation against you? About that child, Cyril Hamilton. I was nursery governess to him. Powie mi pani, co się stało? Will you tell me how it happened? I'd like to tell you. Cyril was forbidden to swim out far. One day, my attention was distracted. I couldn't get there in time. It was awful. But it wasn't my fault. At the inquest, the coroner exonerated me. Oh, and his mother. She was so kind. If she didn't blame me, why should this awful thing be said? Are you sure you're telling me everything? I'm telling you all I'm going to, Mr. Narracott. Co panią sprowadziło na Wyspę Rozbitków? What brought you here to Shipwreck Island? I was engaged through the Skilled Women's Agency to be Mrs. Owen's personal secretary for the remainder of the summer. Then I hope to return to teaching. Much obliged for your assistance, Miss Claythorne. Czy w oskarżeniach wobec pana jest ziarno prawdy? Any truth to the accusation against you? Fellow got hold of a detestable rumor, nothing more. Arthur Richmond was one of my officers. I sent him on a reconnaissance, he was killed. Natural course of events in wartime. Thank you, General. Stay well. Czy oskarżenia wobec pana są prawdziwe? Any truth to the accusation against you? I admit it's a ghastly story, but I can't say it's wrong. Owen did his research well. The accusation is absolutely true. Opowie mi pan, jak to się stało? Will you tell me how it happened? It was written up in the papers at the time. A story of self-preservation, pure and simple. A hunting party lost in the bush. The great white hunter checks the food supplies, assesses his chances, and clears out on his own. Leaving 21 men to die. Not very puka sahib, I'm afraid. Co pana sprowadziło na Wyspę Rozbitków? What brought you here to Shipwreck Island? Owen's attorney, a man named Archibald Morris, rang up one day. Wanted to give me 100 guineas to join this house party. I was to put myself at Owen's disposal in case my rather specialized talents were required. O jakich specjalnych umiejętnościach pan mówi? What specialized talents would those be? You might say I'm a good man in a scrap. Good evening, Mr. Lombard. W porządku, porozmawialiśmy sobie z wszystkimi postaciami. A nie, jeszcze nie. Czy zarzuty wobec pani są prawdziwe? Any truth to the accusation against you? Beatrice Taylor was in service with me. Not a nice girl, as I found out too late. Loose. No morals whatsoever. Opowie mi pani, jak to się stało? Will you tell me how it happened? It was some time before I found out she was what they call in trouble. Her parents were decent folk, too. I'm glad to say they did not condone her behavior when I told them of it. What happened to Beatrice? Naturally, I did not keep her an hour under my roof. No one shall ever say that Emily Brent condoned immorality. How did she die? Not content with having one sin on her conscience, she committed a still graver sin.
She took her own life, threw herself in the river. If she had behaved like a decent young woman, she'd be alive today. You have no regrets? She made an excellent breakfast. I miss that. Fresh juice every day. Czemu jest pani na Wyspie Rozbitków? What brought you here to Shipwreck Island? I received a letter with a signature that was not very easy to read. It purported to be from a woman I'd met at a certain summer resort 2 or 3 years ago. I am quite certain I have never met or become friendly with anyone of the name of Owen. Słyszałem, jak wspomniała pani pannie Clayton coś o St. Trendnik. I overheard you mention St. Trednick to Miss Claythorne. I was staying at a seaside hotel near St. Trednick this same week of August 4 years ago. That boy Cyril Hamilton drowned near there. It was the talk of the town. His half-brother was much older. Hugo, I think his name was. Cyril was a vile child, by all accounts, but first in line for the family title and estates. When he died, it all went to Hugo. He was just about Miss Claythorne's age. There was talk of something between them. You're suggesting Vera let the boy drown so the man she loved could inherit? That would be idle gossip. I don't indulge in idle gossip. I've only told you the facts of the case as I remember them. That is all, Miss Brett. Interesting history Shipwreck Island has. I'd studied up on it before I came down. What are the names of those 2 people I'm accused of killing? John and Lucy Combs. I made a note of it. Must have been a couple of kids I ran over near Cambridge. Beastly bad luck. For them or for you? Well, I was thinking for me, but of course you're right, sir. It was damned bad luck on them. Of course it was a pure accident. They rushed out of some cottage or other. Beastly nuisance. English roads are hopeless, of course. Can't get up a decent pace on them. Well, anyway, it wasn't my fault. This man is dead. Mamy kolejnego trupa, moi drodzy. Prawdopodobnie zatruł się alkoholem. Albo ktoś mu coś tam dosypał. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Tak jak mówiłem, troszeczkę krótszy, no chętnie bym jeszcze pograł, ale serio, za chwilę muszę wyjeżdżać. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!